Witam Was serdecznie. Nie bez powodu trzymam w ręce czekoladę, ponieważ dzisiaj mowa będzie właśnie o tych pysznych smakołykach, ale nie do konsumpcji, a do malowania oczu. Palety czekoladowe marki Makeup Revolution, a w zasadzie I Love Makeup na pewno są przez Was świetnie znane. Gdzieś od 1,5 roku, o ile się nie mylę, biją po prostu tutaj wszelkie rekordy popularności. Ta paleta, którą ja akurat trzymam, to jest ta pierwsza Dead by Chocolate. Dead by Chocolate pojawiła się na rynku równolegle z paletką I Heart Chocolate. I Heart Chocolate, Dead by Chocolate. Małe tutaj zbliżenie Wam zrobię. One oczywiście różnią się kolorami, tak? W jednej i w drugiej jest taka sama ilość cieni matowych, bo w każdej jest po 6 cieni matowych i największy cień bazowy również jest cieniem matowym. Pozostałe cienie to są cienie głównie metaliczne, niektóre to są cienie perłowe. Moja osobista to jest ta I Heart Chocolate, ale ta Dead by Chocolate w zasadzie mi się bardziej podoba, także nie wiem, dlaczego jeszcze na nią się nie skusiłam. Kolory ciepłe, kolory ziemi. W tej I Heart Chocolate mamy również jeden cień zielony i cień bordo. Tutaj w tej palece Dead by Chocolate jest więcej kolorów takich brązów, karmelowych, ziemistych. I złoto oczywiście też się tutaj znajdzie. To są te dwie starsze. A w ogóle zdecydowałam się, aby mówić o tej serii z tego względu, że teraz pojawiły się dwie nowe palety. Karmelowa i różowa, ale za chwileczkę pokażę te nowinki. Teraz przyszła kolej na paletę białą. Paleta biała, czyli biała czekolada bez zawartości kakao i faktycznie tutaj też w tej palecie nie mamy ciemnych kolorów, tak jakby tutaj po kolorystyce może nam się nasunąć myśl. Nazywa się ona Naked Chocolate, bo tego nie dodałam. W tym zestawieniu oczywiście też jest 6 cieni matowych, włączając z największym cieniem bazowym. On też, tak jak wspomniałam, jest cieniem matowym. Pozostałe cienie to są cienie w największej ilości cienie metaliczne, czy też jakiś jest perłowy. Tak, delikatny perłowy jest tutaj, te dwa odcienie bordo są takie delikatne perłowe, tak bym je tutaj określiła. A ten duży cień bazowy, który się zlewa w zasadzie z opakowaniem, to jest cień taki złocisty, ale już metaliczny, a ten tutaj na dole to jest cień matowy. No i tak się przedstawia Naked, no jasne kolory, idealne do właśnie wykonania Naked Makeup, jak sama nazwa wskazuje. No i dwie nowinki, które Wam chciałam szczególnie pokazać, to jest paleta karmelowa, Salted Caramel i Pink Fizz. Różowej czekolady nie jadłam, nie wiem, czy w ogóle jest na rynku. Z chęcią chyba skuszę się i spróbuję. W palecie karmelowej jestem zauroczona i myślę, że wyląduje u mnie w moim kufrze, czy też w mojej szufladzie. W tym też zestawieniu jest najwięcej odcieni też matowych, bo aż o jeden więcej niż analogicznie do tych wszystkich innych, czyli jest tutaj 7 odcieni matowych. Bazowy cień, najjaśniejszy w zasadzie spośród wszystkich bazowych cieni z pozostałych palet, jest oczywiście matowy. Matowy jest też taki piękny ten odcień marchewkowo, pomarańczowo, nie wiem jak go nazwać, ceglaty. Bardzo, bardzo mi się podoba. No i tak jak wspomniałam, ogólnie jest 7 matów, pozostałe cienie to są cienie metaliczne, gdzieś spotkałam się z określeniem, że to są cienie foliowe. No dla mnie foliowy to cień akurat nie jest, ale metaliczny jak najbardziej, który daje specyficzny, bardzo ciekawy połysk na oku. Także to jest ta paleta karmelowa i na ostatek dla wszystkich fanek różu Pink Fizz zestawienie. W tym zestawieniu są tylko 3 cienie matowe. Jeden największy oczywiście i obok niego od razu ten cień beżowy to też jest mat i ten brąz. To są cienie matowe. Pozostałe cienie to są cienie metaliczne. W tej też palecie wyjątkowy jest odcień srebrny, który w zasadzie w pozostałych cieniach się nie pojawia. No i tak się przedstawia zestawienie różowe. Do mnie jakoś najmniej przemawia, może dlatego, że ogólnie na co dzień preferuję kolory po prostu brązowe, bardziej stonowane. Jak się maluje, to właśnie wykonuję makijaż takimi cieniami. No i to by było na tyle. 5 palet zostało Wam przedstawionych. Mam nadzieję, że filmik okaże się dla Was przydatny. Jeśli chciałbyście coś więcej poczytać o tych paletach, czy też
spotkać się z opinią innych dziewczyn, które już używają tych palet, no to zapraszam Was na stronę ladymakeup.pl, gdzie również możecie te palety nabyć. Jeszcze raz dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Oczywiście liczę na Wasze komentarze, na Wasze kciuki i piszcie śmiało, co chciałybyście zobaczyć w kolejnych nagraniach. Dzięki i do zobaczenia.